Cześć, tu Borg, Retrogralnia, a dzisiaj znowu zabawy z mikrokomputerkiem Raspberry Pi 400. Dzisiaj będziemy na nim uruchamiać emulator komputera Commodore 64, coś podobnego do Pimigi, tylko właśnie dla C64. Także zostańcie z nami. Na razie jednak przypomnę, że nasz partner, firma PCBWay, dostawca wszelakiego rodzaju produktów i usług związanych z płytkami PCB, nadal zaprasza do udziału w 5. konkursie na projekt własnej płytki. Jeśli więc pracujecie nad czymś takim, związanym na przykład z internetem rzeczy, z ekologią, czy też po prostu pracujecie nad czymś fajnym, zapraszam do udziału. Termin zgłaszania prac to koniec tego roku. PCBWay dla zwycięzców w każdej z tych 3 kategorii, internet rzeczy, ekologia lub coś fajnego, przewiduje wysokie nagrody pieniężne za pierwsze miejsce, ale nie tylko. Także zapraszam do udziału, w szczególności, że możecie już znaleźć wśród zgłoszonych rzeczy projekty związane na przykład z naszym retro. Zapraszam, a my wracamy do tematu odcinka. Taki komputerek jak Raspberry Pi 400 aż prosi się o to, by uruchamiać na nim różne emulatory retro maszyn. Jakiś czas temu pokazywałem Wam m.in. to, jak można na nim uruchomić Amigę, na przykład w postaci pakietu Pimiga. Notabene niedługo ma wyjść jego 3. wersja i wtedy też o niej opowiem. Ale nie pokazałem Wam jeszcze, jak na tym komputerku uruchomić Commodore 64. Znaczy, pokazywałem, jak uruchamiać ogólnie na przykład RetroArcha i tam też Commodore 64 się znajduje, ale nie pokazałem, jak na tej maszynie uruchomić sensu stricte emulator Commodorka. I dzisiaj Wam to pokażę. Generalnie możemy to zrobić dwojako. Albo bawić się na zainstalowanym tutaj Linuxie i samodzielnie tymi ręcoma skompilować na ten sprzęt Vice'a, no bo jeśli chodzi o emulator Commodorka, to praktycznie zawsze mamy na myśli Vice'a, albo zainstalować już coś gotowego. Przyznam Wam się, że jeśli chodzi o kompilację Vice'a, to podchodziłem do niej na tej maszynie już kilka razy i za każdym razem coś mi tutaj nie wychodzi. Wiecie, jak to jest z Linuxami i kompilacją. A to co chwilę wychodzą nowe wersje Vice'a, a to niestety też co chwilę wychodzą nowe wersje systemu operacyjnego na ten sprzęt, nowe wersje bibliotek, nowe sposoby dostawania się do audio, do obrazu. No generalnie ten cały system żyje i rozwija się i przez to mi się nigdy kompilacja taka do końca nie powiodła. Znaczy, jasna sprawa, nawet mi się z 2 razy udało Vice'a skompilować bez żadnego błędu, ale i tak nie chciał działać. Ale wy nie musicie zupełnie, ale to w ogóle się tym przejmować, bo możecie sobie zastosować taki zewnętrzny pakiet już przez kogoś wcześniej przygotowany. I tym pakietem jest Combian 64 przygotowany przez Carmelo Maiolino. I możecie go ściągnąć zupełnie za darmo ze strony tego projektu. Jest on tak naprawdę połączeniem Raspberry OS w wersji 10, czyli w tej rozwijanej od roku 2019 do roku 2021 z Vice'em 3.5. I zarówno system operacyjny dla Raspberry Pi nie jest w najnowszej wersji, bo możemy ściągnąć już o cały duży numer nowszą wersję, ani też Vice nie jest w najnowszej wersji, ale mimo wszystko warto się tym zainteresować, bo w przeciwieństwie do innych rozwiązań, najnowszych rozwiązań, które działają na najnowszym oprogramowaniu, to połączenie tego systemu operacyjnego z tym Vice'em po prostu działa i to jest jego ogromna, ale to ogromna zaleta. Tak jak mówiłem, ten projekt jest zupełnie darmowy, możecie go sobie ściągnąć ze strony, wypalić na kartę SD, tak, mówię specjalnie, wypalić na kartę SD i po uruchomieniu będziecie mogli bawić się spokojnie już Commodore 64.
Jeśli jednak sprezentujecie autorowi tego projektu mały datek, dosłownie kilka euro, wyśle on Wam taki mały plik update. To jest plik, który jest tak naprawdę skryptem startowym, który trochę ułatwi Wam korzystanie z tego projektu. Zresztą po prostu Wam to pokażę. I tak bez przedłużania pokażę Wam od razu. System Combian to w sumie skrót od połączenia Commodore i Debiana. Startuje naprawdę szybko. No może nie jest to jak w przypadku BMC64 dosłownie kilka sekund. Musimy tutaj poczekać dosłownie kilkanaście sekund, ale chwilę, moment i już Commodore jest uruchomiony. I tak naprawdę co mogę Wam powiedzieć? To Commodore jak Commodore. Możemy sobie zacząć pisać. Można powiedzieć, wszystko działa jak powinno. Klawiatura jest podłączona tutaj w takim systemie symbolicznym pod trójką hash, pod czwórką dolara i tak dalej, i tak dalej. Do opcji tego emulatora przechodzimy przez klawisz F10 i tutaj Waszym oczom ukazuje się menu. O tej wersji emulatora chyba Wam nawet parę słów mówiłem przy okazji ogólnie omawiania emulatora Vice na Windows w formie okienkowej. Jest to taka jego alternatywna wersja oparta o bibliotekę SDL2, czyli skompilowana tak, by działać troszkę bardziej w trybie tekstowym, no i troszkę bardziej w trybie tekstowym działa. Po menu chodzimy klawiszami kursorów w górę, w dół. Klawisz kursor w lewo to wyjście do menu w górę. Klawisz kursor w prawo lub return Enter. W PC jest tutaj Enter, to wejście do środka. Escape'em wychodzimy z menu i F10, jak mówiłem, do menu wchodzimy z powrotem. Co mogę powiedzieć o obsłudze Vice'a w trybie SDL2? No jest bardzo podobna do tej wersji okienkowej, tylko trochę inaczej menu są rozłożone. Jeśli chcielibyśmy na przykład dojść do ustawień joysticka, bo chcemy sobie podłączyć joystick po USB, musimy wejść do menu Machine Settings, następnie Joystick Settings i tutaj możemy wybrać urządzenie, które będzie odpowiadało za sterowanie joystickiem w porcie pierwszym. Ponieważ mamy podłączony jeden joystick, to mamy tutaj tylko jeden joystick na liście. Ja spróbuję podłączyć jeszcze pad do Xboxa, by pokazać Wam, jak to wygląda, jeśli mamy dwa urządzenia. Podłączyłem pada, zrestartowałem maszynę, bo w Linuxie pady nie są chyba tak od razu, przynajmniej w tym przypadku, wykrywane. I teraz jeśli wejdę do Machine Settings, do Joystick Settings, no i tutaj ku mojemu zdziwieniu odkrywamy, że nie mamy opcji wyboru joysticka. To mnie troszkę zaskoczyło, ale bardzo możliwe, że możemy po prostu te dwa różne joysticki, które posiadam, zamapować w opcji Joystick Mapping. I zaraz spróbujemy to zrobić. Zamapujmy w górę. Udało się. Zamapujmy sobie dół. Udało się. Zamapujmy lewo. Zamapujmy prawo. Zamapujmy pierwszy fire. Zamapujmy drugi fire. I zamapujmy trzeci fire. I już mamy ten joystick zamapowany i nawet możemy go używać. Teraz pod drugim joystickiem zamapujemy sobie, przynajmniej spróbujemy sobie zamapować pad od Xboxa. W górę jest, w dół jest, w lewo jest, w prawo jest, Fire 1 jest, Fire 2 jest i Fire 3 jest. Także moi drodzy, tak to troszkę dziwnie działa, że w tym miejscu po prostu wybieramy, że chcemy sterować joystickiem, jednym z joysticków, które są widoczne przez Linuxa, a już mapowanie, który joystick ma być mapowany na który port joysticka i jaki kierunek, na jaki klawisz na jaki kierunek, to już to robimy w samych opcjach mapowania. Najważniejsze jednak, że to działa. Teraz mogę się już poruszać po menu joystickiem i to zarówno tym,
jak i tym. Także bardzo fajna sprawa. No, pokażę Wam, jak startować gry. Tutaj podobnie jak w wersji dla Windowsa najłatwiej użyć autostartu. Wchodzimy w autostart, no i musimy dojść do plików. Ja pliki umieściłem na pendrive'ie zewnętrznym, a w Linuxie pendrive będzie najprawdopodobniej widziany w katalogu media i najprawdopodobniej USB. Także my wchodzimy do USB i mamy tutaj gry. I co? Mamy tutaj gry. Możemy uruchamiać pliki PRG. Jeśli nie chcemy za długo czekać na ładowanie, to możemy wcisnąć Alt i W, czyli włączyć tryb Warp, tryb przyspieszenia. O, już się załadowało. I co? I wyłączamy tryb przyspieszenia, Alt W. To przyspieszenie też można włączyć, wyłączyć poprzez menu Speed Settings. O, akurat zostało mi włączone, więc je wyłączę. F1 i możemy grać. Tylko w którym mamy joysticku? W którym porcie? W tym porcie. No i co? No i możemy grać Moon Patrola, pliki PRG. Oczywiście możemy montować obrazy kartridży CRT, na przykład Pacmanic. F10. Możemy sobie wystartować dyskietkę, program z dyskietki. Tutaj co ciekawe, wciskając Enter wchodzimy do obrazu dyskietki. Trochę inaczej niż na Windowsie w trybie graficznym, gdzie dyskietka uruchamia się, po prostu uruchamia się pierwszy program z niej. No my musimy sami wybrać, który program chcemy uruchomić. W 99% przypadków to jest pierwszy plik. A i tutaj ta przypadłość, o której też mówiłem przy okazji Windowsa. Gdy używamy autostartu, a wcześniej podłączyliśmy jakiś kartridż, to ten kartridż zostaje w naszej wirtualnej maszynie cały czas włożony. Także musimy, co jest dosyć zaskakujące, kartridż na początku wyciągnąć i po wyciągnięciu, co jest też o dziwo na ekranie niczym nie ogłaszane, wrócić do autostartu i jeszcze raz odpalić grę, którą chcemy odpalić. I co? No i moglibyśmy już spokojnie grać z dyskietki. Oczywiście nie tylko kartridże i obrazy dyskietek i pliki PRG są tutaj obsługiwane. Są też obsługiwane pliki TAP, czyli pliki kasetowe. Tylko niestety, jak tutaj widzicie, nie widać, że wchodzimy do pliku TAP. Chociaż w tym momencie, w tym momencie teoretycznie to widzimy. Odpalamy pierwszy plik z brzegu. No i teraz teoretycznie nam się ta kaseta załaduje. Ta kaseta się ładuje w trybie normal, co trochę potrwa, dlatego znowu warto sobie wcisnąć Alt i W i przyspieszyć wygrywanie. I drugi raz Alt i W, znowu wychodzimy z tego trybu. No i możemy Gianę uruchamiać. To był plik TAP, musicie mi uwierzyć. Drugi typ plików kasetowych to pliki T64. Pliki T64 to nie są tak do końca obrazy kaset, to są po prostu kontenery z programami. I tutaj znowu najczęściej uruchamiamy pierwszy z plików. I jak zwykle Alt i W, żeby sobie przyspieszyć ładowanie. I Alt i W, żeby z tego wyjść. Nie byłbym też sobą, gdybym nie zajrzał do bardziej skomplikowanych opcji w menu maszyna. Oprócz tego, że możemy zmienić ustawienia joysticka, możemy też zmienić model komodorka. Pamiętacie, opowiadałem Wam, że jedyne dwa modele, które tak naprawdę Was interesują, to C64C PAL, czyli tak zwany nowy komodorek, oraz C64 Old PAL, tak zwany stary komodorek ze starym SID-em. W przypadku Giany najlepiej właśnie uruchomić ją na starym komodorku. To niestety nam w tym komputerze zrestartowało grę
Główną różnicą między starym a nowym komodorkiem, jak wielokrotnie mówiłem, jest obecność starego albo nowego SID-a, chociaż też w tym przypadku zmieniły się tak naprawdę trochę układy graficzne, ale dla większości współczesnych gierek, czyli wydanych po roku 86, 87, możemy działać na C64C PAL, czyli na tak zwanym nowym komodorku. W menu wideo możemy zmienić ustawienia wideo. Jakbyśmy się uparli, to możemy sobie włączyć emulację CRT-ka, no, czego ja osobiście nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem. Dla mnie osobiście oznacza ona tylko tyle, że obraz jest bardziej rozmazany, także pozwólcie, że ja ją sobie wyłączę i jak możecie zobaczyć, no, wygląda to przynajmniej dla mnie troszkę lepiej. Do innych rzeczy w tych opcjach wideo za bardzo się nie ma co tutaj przyczepiać, ale jeszcze wracając do ustawień naszej maszyny, można sobie też zobaczyć, że w modelu tutaj możemy ustawić osobno SID i możemy wybrać kilka modeli oraz kilka trybów emulacji. Resid to jest tak naprawdę najlepszy sposób emulacji dźwięku, chociaż troszkę obciąża procesor. Jeśli by nam coś tam nie nadążało z emulacją, możemy zawsze przełączyć się na Fast SID-a. Menu Speed Settings już Wam w sumie chyba pokazywałem przez chwilkę. Możemy tu sobie ustawić tryb Warp, albo wskazać konkretnie, jak ma działać szybko nasza maszynka. Reset to reset komputera albo stacji dyskietek. No, hard resetuje wszystko. A propos stacji dyskietek, jeśli mielibyśmy podczas grania wymienić sobie wirtualną dyskietkę wirtualnej stacji, przechodzimy do menu Drive. No i tutaj możemy fizycznie, raczej wirtualnie, włożyć na przykład dyskietkę numer 1, a gdy już komputer nas o to poprosi, włożyć dyskietkę numer 2. Z takich jeszcze ciekawych menu Snapshot, czyli po prostu zapis stanu komputera. Możemy sobie stan komputera zapisać. Możemy zaznaczyć, czy chcemy dodatkowo zapisać sobie w tym stanie dyskietki, które mamy włożone i pliki ROM, które mamy włożone, i na przykład zapisać pliki w naszym katalogu domowym. Save. Zapisane. Teraz możemy po chwili sobie z menu Snapshot taki snapshot odczytać. No i będzie on po prostu pokazywał ten stan gry czy komputera, który wcześniej zapisaliśmy. I w sumie chyba więcej pokazywać Wam tutaj rzeczy nie będę, bo nie jest to tak do końca nauka obsługi emulatora komodorka. Szczególnie, że opcje są tutaj naprawdę bardzo podobne do tego emulatora Vice w trybie okienkowym, może ciut troszkę inaczej rozmieszczone w tym trybie tekstowym. Wyjdźmy więc z emulatora i tutaj w przypadku wersji tej 100% darmowej Combiana wychodzilibyśmy po prostu do shella Linuxa i musieli się martwić tym, że musimy wpisać shutdown czy reboot, a w przypadku, gdy zapłaciliśmy, gdy rzuciliśmy tipa autorowi, otrzymujemy tutaj takie ładne menu, które pozwala między innymi na zmianę emulatora, jaki mamy zamiar uruchomić. Mamy tutaj emulator Commodorka w trybie SC. To jest, bym powiedział, taka trochę dokładniejsza wersja emulacji. Jeśli chcemy się przełączyć na tą wersję uproszczoną, musimy przejść na 0, wcisnąć Enter i później R, by uruchomić ten emulator w prostszej wersji. I z tego co pamiętam, tutaj powinno być troszkę mniej opcji. Generalnie jeśli chcecie uruchamiać gry, to wybierzcie sobie emulator ten prostszy, szybszy, 0, return. A jeśli byście chcieli uruchamiać demka, to wybierzcie numer 1, bo wiadomo, przy demkach jest wymagana większa kompatybilność. Mamy też tutaj dwójkę,
C64 z Super CPU, trójkę Commodorek DTV, ale mamy też inne maszyny ze stajni Commodore, na przykład Commodore 128, Commodore Business Market, czyli PETy, VIC-23 plus 4. No spróbujmy uruchomić na przykład 128, odpalamy i proszę bardzo, Commodore 128 uruchomione. Chcemy Commodore plus 4, 8, return, żeby ustawić, R, uruchomienie. Opcje w tych wszystkich emulatorach w menu są bardzo do siebie podobne, ale nie będę już o nich tutaj opowiadał. Może zrobię to kiedy indziej, może naprawdę zrobię to kiedy indziej. Po restarcie maszyny, którą tutaj moglibyśmy zrobić poprzez reboot, czyli przez O, albo po wyłączeniu, czyli przez shutdown S i ponownym uruchomieniu, uruchomi się nam ostatni emulowany sprzęt, także ja sobie to ustawię może inaczej. Uruchomi się nam ostatni wybrany sprzęt, także ja tutaj wrócę do Commodorka dla gier. I teraz jeśli zrobię reboot i potwierdzę to, to maszynka znowu mi się uruchomi w trybie C64. Także jak widzicie, Kombian to naprawdę dużo dobrej zabawy. Do tego menu mamy dorzuconych jeszcze kilka programów. Mamy program do łączenia się z BBS-ami. Możemy sobie tworzyć seedy, możemy uruchamiać polecenia takie typowo linuxowo Raspberry Pi, jak Raspi Config, jak Midnight Commandera, jak automatyczne kopiowanie gier z USB do wewnętrznej pamięci komputera, czyli na kartę SD. Ale tym się już raczej dzisiaj bawić nie będziemy, także ja wcisnę S, wyłączenie i wyłączę Kombian. Moi drodzy, jak widzieliście, uruchomienie Commodorka na Raspberry Pi 400 z systemu Kombian to naprawdę prosta sprawa, możliwości całkiem duże, a sam obraz Kombiana to po rozpakowaniu 4 GB, także wystarczy Wam pewnie 8 GB karta SD, by się Commodorkiem doskonale bawić, nawet jeśli wrzucicie na tą kartę wszystkie gry, które na Commodorka wyszły. Także to na dzisiaj wszystko. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do wciśnięcia dzwoneczka, żebyście potem nie mówili, że jak zaczynam live'y niezapowiedziane, to nie otrzymujecie powiadomień. Do wspierania nas, czy to na YouTubie, czy to na Patronite, do odwiedzenia naszego serwera Discordowego i co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia. A propos emulacji Commodore 64 na Windowsie, tutaj macie filmik. Jeśli chodzi o 8-bitowe Atari, to filmik macie tutaj, a tutaj i tutaj subskrypcja i wsparcie kanału. Polecam!